Cześć, wygląda, że wszystko już gotowe na moją wielką wyprawę w poszukiwaniu przygód. Mam Macha E, zobaczcie jak wygląda w środku. Na dachu kajak górski, jeszcze nie wiem po co, rower i tę prześliczną przyczepę. Mam też tablicę wyprawy, zwinność i przyczepność. Twój Mustang Mach E ma napęd na wszystkie koła, idealny rozkład masy i dopracowane zawieszenie. Dzięki temu świetnie się prowadzi, jest zwinny i zapewnia mnóstwo przyczepności. Podczas pierwszej przygody przekonamy się, jak u Ciebie ze zwinnością i przyczepnością. Piszmy współrzędne i w drogę! Maja Włoszczowska ponownie podejmuje wyzwanie Forda. Tym razem wyrusza w Polskę za kierownicą elektrycznego Mustanga Mach E, aby stawić czoło wyzwaniom, o których jeszcze wie niewiele, a z których każde ma być pomysłem na aktywne spędzenie czasu w duchu przygody i inspiracją do podejmowania nowych wyzwań. Przez 5 kolejnych dni na Maję czeka 5 wyjątkowych przygód. Zobaczmy, jak poradzi sobie z pierwszą z nich. Pierwszy dzień wyprawy. Maja wraz z całym ekwipunkiem dotarła na Jurę Krakowsko-Częstochowską, do Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie, miejsca uznanego niegdyś za jeden z 7 cudów Polski. Po nocy spędzonej na jednym z okolicznych kempingów, Maja szykuje się do pierwszego wyzwania na trasie swojej podróży. Zgodnie z instrukcjami na miejsce ma dotrzeć rowerem. I zobaczyłam dolinę. Wow! Cześć! Witaj, jestem Juri, to dzisiaj ze mną miała się spotkać. Juri jest urodzonym instruktorem. Szkoli w skałach od 2014 roku. Witamy Cię u nas na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, w pięknej Ładnie Dolinie tu. Kobelańskiej i dzisiaj mamy możliwość spróbować innej aktywności niż rower, więc rower odkładamy na bok i spróbujemy dzisiaj powspinać się. Bardzo się ucieszyłam, zawsze chciałam tego spróbować. W dzieciństwie miałam tylko jedną przygodę, która skończyła się niestety rozbitą głową. Dobra, Juri, to powiedz mi, co tu jest najważniejsze, żebym się dzisiaj nie zabiła. Przede wszystkim nam będą potrzebne specjalistyczne buty wspinaczkowe. Więc mam nadzieję, że Ford mi podał dobry rozmiar Twojej stopy i musimy przymierzyć sobie buciki wspinaczkowe zamiast butów rowerowych. Juri, mega pozytywna postać, bardzo barwny i absolutnie wzbudzający zaufanie. Zaczęliśmy od wszystkich informacji dotyczących tego, ile udźwignie konkretna lina czy karabinek, więc czułam się absolutnie bezpiecznie. Lina wspinaczkowa, lina ta jest dynamiczna, która wyłapuje odpadnięcia wspinacza, rozciągając się, amortyzuje. Czyli jak odpadnę ze skałki, to ona mnie nie szarpnie, tylko fajnie Dokładnie, zamortyzuje. rozciągnie Dobra. się i fajnie się zamortyzuje. Każdy sprzęt wspinaczkowy ma wszystkie atesty i wytrzymałość takich uprzęży jest w granicach 1,5 tony. Wytrzymuje ten element, który nazywa się łącznikiem. Podziwiam wszystkich alpinistów, himalaistów, tych, którzy się wspinają na ściankach. Liny, uprzęże, karabinczyki, ale na Mai największe wrażenie zrobiły okulary do asekuracji. Wow! Czekaj, kogo ja teraz... A teraz widzę Ciebie i to stąd łapię? Dokładnie. Czyli tak o jedno lusterko i drugie lusterko? Dokładnie. Które natychmiast znalazły nowe zastosowanie. To mogę potem pożyczyć i sobie będę tak oglądała telewizję? Czas na zajęcia praktyczne. Juri zabiera Maję na specjalnie przygotowane stanowisko. Tutaj olimpijka pozna podstawy wspinaczki oraz podwójną 8. Bardzo ważny w tym sporcie węzeł. Maju, pamiętasz jak się go wiąże? Robisz misia, dusisz misia, zabijasz misia. I to jest miś na skalę naszych możliwości. Czas na poważne wspinanie. Czy tu są jakieś lepsze, gorsze drogi? Wiesz co, po prostu idziesz w najłatwiejszy sposób, zmierzasz ku temu, powiedzmy, zacięciu, takim kątu wewnętrznym. Po prostu sobie taką traktujesz to troszeczkę stromszą ścieżkę. Super.
Jak widać, najlepszym treningiem dla osoby rozpoczynającej przygodę ze wspinaczką skałkową jest sama wspinaczka. Na ściance z liną oswoimy się z wysokością czy ekspozycją. Najlepiej pod okiem wprawnego instruktora, który zadba o nasze bezpieczeństwo. Oprócz samego wspinania należy również posiąść wiedzę o asekuracji. Komunikacja i wzajemne zaufanie partnerów do siebie jest koniecznym elementem stanowiącym o bezpieczeństwie zespołu. Asekuracja stresująca. Nie lubię mieć w swoich rękach życia drugiej osoby, zwłaszcza jak nie do końca jeszcze wiem, co mam robić. Kurde, a jak? Jasne, że się stresuję. Jak ja widzę, że on ciężar całego ciała jednak daje na tą linę i zupełnie się niczego nie trzyma, to wizualizacja, że właśnie leci fikołkiem do tyłu i spada na głowę, działa dość stresująco. No ale skoro Juri się decydował na wspinanie, to znaczy, że coś tam ogarniałam. Juri, ty powiedz, jak to jest z tym wspinaniem? Czy każdy bez przygotowania, bez sprzętu może tutaj przyjechać i w jeden dzień pod Twoim czujnym okiem nauczyć się wspinania? No jak przekonaliśmy się na Twoim przykładzie, więc może każdy przyjechać, nie mając doświadczenia, zapewniamy sprzęt i podstawowe rzeczy możemy poznać nawet w trakcie jednego dnia. A powiedz, czy są jakieś przeciwwskazania dla osób, które chciałyby spróbować Nie wspinania? ma żadnych przeciwwskazań wiekowych, może osoba w każdym wieku zacząć, nawet osoby mogą nieletnie pod opieką rodziców, tak, zacząć wspinaczkę. A miałeś kursantów z lękiem wysokości? Każdy ma obawę wysokości, tak? Tylko to jest kwestia czasu, przyzwyczajenia się, tak? I powiedzmy dobrania odpowiednich skałek. Tutaj Dolina Kobylęcka oferuje szeroki zakres skałek, która umożliwia wspinanie jak na bardzo zaawansowanym poziomie, tak i na bardzo podstawowym poziomie. To powiedz, jak już tutaj ktoś ogarnia te skałki, czuje się tutaj bezpiecznie, to gdzie dalej można realizować czy rozwijać swoją pasję? Rozwijać swoją pasję można brnąc dalej w kierunku wspinania górskiego, czyli na przykład mamy Tatry, tak? Albo też mamy możliwość wyjazdów zagranicznych, tak? Na przykład takie państwa jak Hiszpania, czy Włochy, czy Grecja oferują dużą obfitość skałeczek, ale niepodaleku Dolinki Kobylańskiej znajduje się jaskinia mamutowa, w której znajdują się najtrudniejsze drogi w Polsce. Wspinaczkowe. Okej, no to na następny raz. Dobra. Z takich ciekawostek jeszcze fajna skałeczka jest ta Żabi Koń z tyłu za nami i fajnym by zakończeniem naszej przygody wspinaczkowej byłoby zrobić sobie selfiaczka ze tego szczytu. Przyznam, że stojąc na dole Dolinki, góra, którą nazywają Żabim Koniem, bardzo mnie zachęcała. I nawet gdzieś w żartach powiedziałam, że może byśmy stamtąd zjechali, ale to były żarty. Maja świetnie poradziła sobie ze wspinaczką oraz asekuracją i wydaje się jej, że to już koniec dzisiejszej aktywności. Nie wie jednak, że ta przygoda ma drugi poziom wtajemniczenia i wcale nie jest pewne, czy ten pomysł na dodatkowe wyzwanie jej się spodoba. Maja, pytałaś się, czy u nas starczy liny w dół. Starczy liny w dół. Serio? No. To się wkopałam. Okej. No. Nie, na pewno w nic niebezpiecznego mnie tutaj nie wsadzili. Na pewno jestem bezpieczna, na pewno jestem bezpieczna. Jak się powiedziało A, to wypada powiedzieć B. Żabi koń dla osoby nieobytej z górską wspinaczką robi nie lada wrażenie. Szczególnie, gdy stoi się nad brzegiem skały, kilkadziesiąt metrów nad poziomem doliny. Mówiłam chłopakom, że się lęku wysokości na starość nabawiłam. Teraz działam pod dużym, silnym stresem. Nie, że tutaj nie mam lęku, znaczy taki mam średni lęk. Co myślałam? Nie się. Jeden i drugi i trzeci.
Naprawdę chciałaś nas zabić? No co? ty. To jest wyraz miłości, jak chcesz kogoś zabić. Mam nadzieję, że macie to dobrze nagrane, bo drugi raz nie wejdę. A na buziaka liczysz? Michał tym razem. Teraz to wiesz, będzie. Pierwsza przygoda za Mają. Nie ma jednak czasu na odpoczynek, bo czeka już na nią następne wyzwanie, którego szczegóły w postaci współrzędnych geograficznych Maja znajduje po otwarciu kolejnej koperty. Plan wyprawy zakłada nową aktywność każdego dnia, więc Maja jest w niemal ciągłej podróży.